Cześć, cześć, witajcie z powrotem, tu Ania. Po krótkiej przerwie wracam z nowym pomysłem. Od dzisiaj mój kanał będzie się nazywał Lady Anika Szydełkowe Światło, ponieważ od dziś ten kanał to nie tylko szydełko, ale to też nić dobrej energii, która może opleść Wasz dzień ciepłem i spokojem. Pamiętajcie, że ten kanał to teraz podróż od ściegu do ściegu, od chwili do chwili ku energii, która ma Was wzmocnić. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten początek. Będę starała się nagrywać takie początki, żebyście pamiętali, że szydełkujemy z miłością, z radością, ze spokojem ku lepszej energii. Pamiętajcie, że każdy mój film to opowieść o pewnym wzorze, o pewnej pętli. I dzięki takim pętelkom każde nasze życie składa się właśnie z takich drobnych pętli, które dopiero w całości tworzą piękny wzór. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o tym sweterku, o tej bluzeczce. Mam nadzieję, że poczujecie tą energię, poczujecie to ciepło i zostaniecie ze mną na dłużej. Także już zabieram się za tłumaczenie Wam tego wzoru. Dobra, schodzimy teraz na ziemię, jesteśmy pełni energii, więc powiem Wam, jak zrobić taki sweterek, ale jak zdążyliście zauważyć, to nie musi być sweterek, to może być bluzeczka, to może być top, ponieważ wzór nadaje się do stworzenia przeróżnych kombinacji. Ja na zdjęciu mam na przykład też taką bluzeczkę z krótkim rękawem i również bez ściągacza. Bardzo fajnie sprawdził się taki top, który widzę, że często robicie. To jest właśnie bardzo podobny top, też robiony z koła. I mam nadzieję, że ten również Wam się spodoba, ponieważ wzór jest bardzo fajny, uniwersalny. Być może też już Wam znany. Nie ukrywam, że ja nie jestem autorką wzoru, są to wzory ogólnodostępne. Ja sobie jedynie tylko je modyfikuję i tworzę tak, jak mi pasują. A tym razem stworzyłam taki wzór w okrążeniu, ponieważ cały ten sweterek robię tak naprawdę metodą naokoło z koła, czyli tak naprawdę cała ta bluzeczka jest robiona tutaj z koła, nie jest to raglan, więc nie jest to trudne, rozszerzanie jest bardzo spokojne, delikatne, ja Wam to oczywiście wszystko wytłumaczę, powiem Wam, jak dopasować sobie liczbę oczek, powiem Wam, z czego składa się taki ściek, ile rzędów powtarzamy, więc mam nadzieję, że uda Wam się razem ze mną stworzyć taki sweterek, oczywiście dla tych tylko, którym się to podoba, nie zmuszam nikogo. Pamiętajcie, że dobierajcie sobie rzeczy, które akurat z Wami rezonują. Dobrze, jeśli słuchajcie, chodzi o włóczkę, to pamiętajcie, że możecie używać dowolnych włóczek. Ja tutaj użyłam włóczki od Szchepie, firmy Katona. Seria Katona jest to 100% bawełny merceryzowanej. 100 gramów ma 125 metrów i użyłam szydełka 3,5 mm. Oczywiście Wy sobie dobierzcie swoją włóczkę, może to być włóczka niteczkowa, grubsza, cieńsza. Wszystko zależy od tego, co w danej chwili posiadacie lub chcecie zakupić. A jeśli podoba Wam się moja wersja sweterka z moim kolorem i z moją włóczką, to zostawię Wam oczywiście w opisie na dole pod filmem link do strony, gdzie można taką włóczkę kupić. Są to linki afiliacyjne. I powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Musiałam podnieść próbkę, bo mi spadła. Słuchajcie, moim celem było stworzyć sobie, fioletowy kolor. Uwierzcie mi, to jest niebieski, wychodzi fioletowy. Celem było użycie też włóczki od Drops Kid Silk, ponieważ akurat w chwili, w której to kręcę, jest promocja na tą włóczkę i ja sobie zakupiłam, ponieważ planuję zimę trochę taką włochatą, więc jeśli jesteście zainteresowani taką włóczką, to również zapraszam, pod filmem na dole zostawię link, gdzie obecnie można kupić taką włóczkę. No tak jak mówię, w chwili, kiedy ją kręcę, jest na promocji, ale wiadomo, nie jest zawsze. Więc tak, mam pomysł też, żeby zrobić sobie taką bluzeczkę w wersji właśnie takiej cieniutkiej, chmurkowej. Ten wzór bardzo fajnie wygląda, pracując właśnie kid silkiem. To jest próbka zrobiona kid silkiem, w trochę innym kolorze, ale bardzo fajnie mi się podoba i też już jest po wypraniu, czyli też fajnie się układa, ładnie wygląda. I też jest to oczywiście sweterek na jakiś top, na jakiś podkoszulek. No do ciała to raczej nie, bo ma zbyt dużo tutaj dziur, ale kto wie, może na plaży, na strój założyć, jak jest zimno. Oczywiście mam nadzieję, że komuś wpadnie do głowy ten pomysł, że zrobi sobie taki sweterek włóczką Drops Kid Silk bądź jakąkolwiek podobną i wstawi zdjęcie już na YouTube, ponieważ od jakiegoś czasu
Dla osób, które subskrybują mój kanał, pojawiła się opcja taka jak nasza społeczność i tam jak wejdziecie, można zamieszczać posty i można dołączać już filmy ze zrobionym wzorem. Mam nadzieję, że zaczniecie się dzielić swoimi pięknymi wzorami, swoimi pięknymi swetrami, kolorami, bo zawsze chciałam zobaczyć, kto co stworzył. Więc jeśli tylko planujecie zrobić taką bluzeczkę, czy też sweterek z Kid Silka, koniecznie dajcie mi znać, kto jest chętny, kto zrobi i kto podzieli się tą swoją robótką w naszej społeczności, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda właśnie ta bluzeczka tym wzorem. Bo ja mam ją w planach, ale oczywiście jak to zwykle bywa, planów mam dużo i zazwyczaj później je zmieniam, ale jestem bardzo ciekawa, jakby wyglądał właśnie wyglądał taki sweterek, czy też bluzeczka w formie Kid Silk. Dobra, no to włóczkę mamy, dobieracie sobie taką, jaką chcecie, sweterek Wam oczywiście wszystko powiem. No i ostatecznie moja wersja wylądowała ze ściągaczami. Oczywiście ściągacze nie są konieczne, można sobie zostawić taki wzór, on bardzo fajnie się układa w taką fajną końcową falę. Wszystko Wam oczywiście wytłumaczę, więc mam nadzieję, że Wam się po prostu wzór spodoba i ktoś sobie z niego skorzysta i napisze mi cokolwiek w komentarzu, jak mu mija wakacje, czy czekał na mój film i czy podoba Wam się wersja z energią, której oczywiście czasami nam brakuje, więc mam nadzieję, że tutaj na tym kanale będziemy się wzmacniać, pisać do siebie, będziemy komentować i mówić, co tam uważacie. Także ja na Was czekam, a teraz serdecznie zapraszam już na ciąg dalszy. A tak wygląda korpus, zanim oddzielimy część na rękawę. Jest dokładnie zrobione w okrążeniach, czyli mamy takie koło. Ono też nie jest takim idealnym kołem, może się gdzieś zawijać. Nie chodzi o to, żeby powstało koło, tylko po prostu jest robione w kształcie koła. Natomiast my sobie na bieżąco patrzymy, jak bluzeczka się układa i gdzie rozszerzamy. Ogólnie ja pokażę Wam wzór na próbce i zalecam Wam zrobić taką próbkę. Jest to konieczne, ponieważ musicie oszacować sobie, ile potrzebujecie takich segmentów. To jest właśnie segment składający się z takiej, powiedzmy, piramidki. I takich segmentów musi być liczba parzysta. Na dodatek musi Wam starczyć tyle segmentów, żeby wydzielić sobie już w końcowym etapie budowania tej wysokości, żeby wydzielić na rękawy, czyli jeden i drugi, i na środek. Docelowa szerokość ostatniego rzędu to już jest szerokość mojej bluzeczki całkowita, czyli ta, którą potrzebuję na rękaw i ta, którą potrzebuję na część środkową. Po wydzieleniu rękawów ja jeszcze troszeczkę ją rozszerzę poprzez dodanie jednego segmentu, żeby ładnie się łączyła, ale to nie jest jakaś wielka szerokość wpływająca znacznie na cały sweterek. Natomiast warto zrobić sobie taką próbkę, żeby właśnie obliczyć dokładnie, ile zajmuje Wam taki segment, ile ich potrzebujecie, żeby uzyskać odpowiednią szerokość dla Waszej bluzeczki. W ogóle polecam sobie zrobić próbkę, żeby się właśnie nauczyć tworzyć ten wzór, żeby sobie popróbować, zrobić błędy, popróć i wtedy mieć pewność, że możecie zacząć już robić. No chyba, że jesteście osobami zaawansowanymi, robicie na podobny rozmiar co ja, więc możecie zacząć od razu od tego, co ja będę pokazywała. Ja, tak jak Wam pokazywałam, robię z grubszej bawełny, więc nie potrzebuję jakiegoś długiego łańcuszka, ponieważ ona sama nadaje mi już grubość. Więc na początek nabrałam sobie 136 oczek. No to chyba tutaj nie widać. I te 136 oczek wystarczyło, żeby stworzyć 34 segmenty i później te segmenty podzieliłam odpowiednio 10 na tył, 10 na przód i po 7 na rękawy. To Wam powiem później, natomiast jeżeli oczywiście już umiecie robić, no to możecie zaczynać od razu od 136 oczek, pod warunkiem, że robicie podobny rozmiar co ja i pod warunkiem, że macie podobną włóczkę co ja, ponieważ pamiętajcie, że dlatego robicie próbkę, że możecie używać różnych włóczek, robicie w różnym rozmiarze, różnym szydełkiem i musicie sobie dopasować po prostu pod swój rozmiar ilość takich segmentów. Dlatego ja postanowiłam, że zrobimy sobie taką próbkę, która będzie się składała z 48 oczek. Nabierzemy sobie 48 oczek. Ta liczba musi być wielokrotnością liczby 8, ponieważ tak naprawdę potrzebujemy parzystą liczbę czwórek, więc żeby była parzysta liczba czwórek, to musi być wielokrotność liczby 8. I moja właśnie 48 dzieli się na 8. W
Wtedy powstanie mi 12 segmentów. Oczywiście to jest próbka, ale tylko Wam wyjaśniam. Potrzebuję mieć właśnie parzystą liczbę takich segmentów, żeby później móc podzielić na, już przybliżę, może to będzie lepiej widać. O właśnie, żeby później na ten korpus podzielić na rękawy. Czyli tak, to jest mój od góry korpus i mając z kolei tutaj 12 takich segmentów, mogę podzielić je w taki sposób. To jest tylko przykład, że na przykład 4 zostawię z przodu, 4 zostawię z tyłu, no i oczywiście po 2 na rękawy. Także dlatego potrzebujemy parzystą liczbę czwórek, więc najlepiej wielokrotność liczby 8. Te wyliczenia są oczywiście dla Was, każde będą inne, indywidualne. Ja Wam po prostu pokazuję, na co zwrócić uwagę. Pokażę Wam to wszystko na próbce, jak sobie możecie dopasować. Dodatkowo można jeszcze na ostatnim rzędzie rozszerzyć, tak jak Wam wspominałam przy rękawie, ale to już nie jest duże rozszerzenie. To troszeczkę tak, powiedzmy po kilka centymetrów tylko można uzyskać z boku. Dobrze, słuchajcie, czyli tak, bierzemy włóczkę, nabieramy 48 oczek. Ja tutaj będę pracowała na innej włóczce, ponieważ ta ciemniejsza jest gorsza do pracy z kamerą, bo mniej widać. Tutaj sobie wybrałam włóczkę Alizabella, więc ona jest troszeczkę cieńsza, dlatego użyję cieńszego szydełka 3 mm. Natomiast do tej grubszej włóczki używałam szydełka 3,5 mm. To tak na wszelki wypadek, jakby Wam się udało zobaczyć, że używam mniejszego szydełka do próbki, to tłumaczę, że po prostu mam cieńszą włóczkę. Dobra, więc zabieramy się za pracę. Przyda nam się dodatkowo jeden znacznik, żeby sobie znaczyć okrążenie. Dobrze, robimy sobie pętelkę podstawową. Ja ją robię w taki sposób. Wy robicie w taki, jaki nauczyliście się. I nabieram moje 48 oczek łańcuszka. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zrobiłam łańcuszek z 48 oczek. Przytrzymuję sobie tutaj kciukiem, robię jedno oczko dodatkowe, które nie wliczam do wzoru. Tak wygląda łańcuszek z przodu, odwracamy go z tyłu i pracujemy od drugiej pętelki w tej tutaj środkowej pętelce. Środkowej, po to, żeby nam powstał tutaj taki łańcuszek. Czyli pierwsze oczko pomijamy, zaczynam od drugiego, robię narzut, wbijam szydełko w tą środkową pętelkę, przeciągam włóczkę, mam 3 pętelki, pobieram sobie od dołu, przeciągam przez jedną, pobieram od dołu i przeciągam przez wszystkie 3. To jest taki początkowy pierwszy nasz ścieg. Zaznaczamy sobie pierwsze oczko, następnie robimy coś takiego. Zamiast narzutu pobieram pętelkę z poprzedniego wzoru, to jest pętelka, którą widzicie najbardziej od lewej strony, czyli tu pobieram. Dopiero teraz wbijam się w kolejne oczko, znowu przeciągam tutaj włóczkę pod tym oczkiem, mam 3 pętelki, pobieram włóczkę, przeciągam przez jedną pętelkę, pobieram i przez 3. I tak będziemy pracować do końca rzędu, czyli znowu pobieram pętelkę z poprzedniego wzoru. To jest taka pętelka, którą najbardziej wystaje z lewej strony. Teraz wbijam się w nowe oczko, przeciągam włóczkę w tym nowym oczku. Teraz pobieram przez jedno, pobieram i przez 3. I znowu to samo. Cały czas wykonujemy ten sam ścieg do końca tego rzędu. Dzięki temu powstanie nam taki ładny ścieg, ja już go kiedyś pokazywałam. Także osoby, które robiły taki komin, pewnie kojarzą ten wzór. On jest bardzo ładny. Dlatego postanowiłam go tutaj użyć jako taki pierwszy początkowy łańcuszek. I oczywiście to jest taki mój pierwszy rząd. Ja nie łączyłam wcześniej łańcuszka, ponieważ tak mi jest wygodniej pracować. Oczywiście można było połączyć łańcuszek w okrążeniu na początku, ale ja wolę w taki sposób, wtedy wiem, że mam ładnie, równo, nieposkręcane krawędzie, a nie ma w zasadzie różnicy, kiedy ja to połączę.
i tak przerabiamy do końca rzędu. Ok, przejdę do końca i ja już zrobiłam pierwszy rząd i dopiero po tym rzędzie połączymy sobie ten łańcuszek w okrążenie. Czyli układamy w taki sposób, żeby nigdzie nie był zawinięty. Wzór, ten, który wykonywaliśmy tutaj, jest z prawej strony i będziemy łączyć ze sobą ostatnie oczko z pierwszym. Wyciągam sobie znacznik, przybliżam sobie tą krawędź w miarę tak, żebym nie miała zbytnio wyciągniętego oczka. Wkładam szydełko tutaj w pierwsze oczko, przeciągam i przeciągam tutaj. To samo również zrobię tutaj od tej strony, czyli zobaczcie, wkładam sobie szydełko w pierwsze tutaj oczko, które widzę. Takie tutaj najbardziej, to było moje oczko łańcuszka, więc tutaj wkładam. Z kolei tą włóczkę przeciągnę sobie przez to oczko. W taki sposób. Tutaj zrobię oczko ścisłe. Zobaczcie. I zaciągnę. Tą krawędź tutaj, tą będziemy jeszcze sobie obrębiać, więc nie przejmujcie się, że mamy takie łączenie, tylko tak naprawdę nie będzie aż tak widać. Natomiast mamy już połączone ze sobą pierwszą część, to jest dosłownie ta górna część tutaj, którą widzicie. I teraz zaczynamy już od wzoru głównego, ale wzór główny na początku wygląda trochę inaczej. Te pierwsze rzędy są troszeczkę węższe, żeby wiadomo, nie było za szeroko na początku, a dopiero w dalszych rzędach jest wzór właściwy, w którym mamy, już widzimy tą piramidkę. Ona na początku jest mniejsza, nie jest tak docelowo szeroka, więc przygotujemy sobie pierwszy rząd. I zaczynamy od miejsca, w którym tutaj dokładnie wbijaliśmy się. Coś mi się tutaj różowo zrobiło na ekranie. Czyli jeszcze raz, zobaczcie, mam teraz to oczko. Robię narzut i jeszcze raz w tym oczku, którym łączyliśmy, czyli dosłownie w tym, wykonamy sobie taką sekwencję, że przekładam, robię rozszerzony półsłupek nawijany, czyli dokładnie w takim sam sposób jak wcześniej, to mamy raz, zaznaczam sobie tą pierwszą pętelkę. Teraz robię oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu rozszerzony półsłupek nawijany, czyli narzut, jeszcze raz w tym samym miejscu przekładam włóczkę, przeciągam przez jedną pętelkę i przeciągam przez wszystkie trzy. Czyli w pierwszym oczku mamy sekwencję rozszerzony półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i rozszerzony półsłupek nawijany. Następnie w kolejnym oczku wbijamy się w całą pętelkę i robimy zwykły półsłupek. Ja półsłupki wykonuję w taki sposób, że pobieram włóczkę od dołu. Wiem, że jest metoda pobierania od góry, zmienia to wygląd półsłupka, więc sami zdecydujcie, który półsłupek Wam będzie wygodniej robić. Wiem, że to jest kwestia przyzwyczajenia, w zależności od tego, jak wykonujecie pewnie maskotki. Ok, ja natomiast pobieram sobie tutaj od dołu, więc robię półsłupek, następnie robię oczko łańcuszka, pomijam to jedno oczko i dopiero w następnym oczku robię znowu półsłupek. W taki sposób. I dalej robimy dokładnie taką samą sekwencję jak tutaj. Cały czas będziemy to powtarzać. Wykorzystaliśmy dokładnie 4 oczka łańcuszka, dlatego sekwencja składała się z 4 oczek łańcuszka, ponieważ potrzebujemy parzystą sekwencję czwórek, więc ja Wam mówiłam o 8, ale tak naprawdę potrzebne nam są 4 oczka łańcuszka. I teraz z powrotem w kolejnym oczku robimy dokładnie to samo, czyli narzut, mijam się tutaj, przerabiam rozszerzony półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu rozszerzony półsłupek nawijany. I teraz przez kolejne 3 oczka, czyli tak, w kolejnym półsłupek, oczko łańcuszka, jedno pomijam, czyli to pomijamy i dopiero w następnym znowu półsłupek. I mam nadzieję, że już rozumiecie tą sekwencję, czyli znowu w kolejnym oczku robimy rozszerzony półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i jeszcze raz rozszerzony półsłupek nawijany, następnie półsłupek, oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko i w kolejnym robimy półsłupek. I znowu to samo.
jednak musimy przejść do końca. Jeśli nabraliście dobrą liczbę oczek, to wszystko się powinno zgodzić na końcu. Jeszcze tutaj przerobię kilka z Wami. A następnie przejdziemy do kolejnego rzędu. Pomijamy i tutaj. Dobrze, nie będę przedłużać, musimy tak zrobić do końca. Tak wygląda nasza sekwencja i zaraz do Was wracam. I zostały mi ostatnie 4 oczka, więc wszystko się zgadza, czyli zaczynam od tej sekwencji tutaj. Następnie półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. Wszystko się tutaj zgadza, czyli mam ciągłość wzoru. Następnie tutaj mieliśmy znacznik, który pokazywał mi początek okrążenia, więc powiem Wam tak, ja te okrążenia łączę w taki trochę sposób różny, można tak powiedzieć, ponieważ nie do końca chcę, żeby te połączenia było widać, w zależności od tego, jak w każdym rzędzie jest mi wygodniej. Pokażę Wam po prostu, co ja tutaj robię. I zobaczcie, tutaj było pierwszy półsłupek, więc w zasadzie powinnam tutaj to połączyć oczkiem łańcuszka. W taki sposób. Ale można też od razu przejść do tej sekwencji tutaj i połączyć tutaj. Wtedy jak gdyby unikamy dodatkowych oczek łańcuszka i lepiej to wygląda, ponieważ ja od razu muszę zacząć w tej sekwencji, gdzie były rozszerzone półsłupki i tak też właśnie zrobię, że zamiast łączyć z półsłupkiem, połączyłam od razu w środkowej sekwencji, czyli zobaczcie, jeszcze raz. Tu kończę półsłupkiem, tu miałam pierwsze oczko łańcuszka, ale jak gdyby nie chcę łączyć tutaj z tym półsłupkiem od pierwszego oczka łańcuszka, tylko połączę sobie w tej środkowej części tutaj, tu gdzie był półsłupek rozszerzany, oczko łańcuszka i rozszerzany, czyli to moje takie V. Po prostu od razu wbijam się w środek i tutaj to połączę. I w taki sposób połączyłam sobie to pierwsze okrążenie. Następnie przechodzimy do drugiego rzędu, ale to dalej nie jest ten rząd z takim rozszerzeniem już totalnie końcowym, ponieważ tak jak mówiłam na początku, nie chcę, żeby było falowania, chcę, żeby się ładnie to rozszerzało. Dobrze, drugi rząd polega na tym, że właśnie teraz w tym miejscu, gdzie to połączyliśmy, wykonujemy jeszcze raz półsłupek. Teraz robimy oczko łańcuszka, czyli robię oczko łańcuszka i w tej przestrzeni, gdzie mieliśmy pomiędzy półsłupkami, czyli u mnie to widać, bo jest takie malutkie V, jeżeli Wy robicie półsłupki odwrotnie, to pewnie będzie taki X, ale chodzi o tą przestrzeń, gdzie pomijaliśmy jedno oczko łańcuszka tutaj. Robimy narzut i wykonujemy sekwencję. Rozszerzony półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i znowu w tym samym miejscu rozszerzony półsłupek nawijany. I znowu oczko łańcuszka w miejscu, gdzie mieliśmy nasze V, tak to będę nazywała, czyli to, co dokładnie tutaj zrobiliśmy. Wbijam szydełko w środek i przerabiam półsłupek. I znowu oczko łańcuszka i powtarzamy cały czas tą samą sekwencję, pamiętając, że pomiędzy półsłupkiem są tutaj oczka łańcuszka, czyli zobaczcie, zrobiłam półsłupek, jest oczko łańcuszka. Teraz od razu robię moją sekwencję V. Tu w środku też jest oczko łańcuszka. I znowu oczko łańcuszka. Wbijam się w ten środek tutaj, tu gdzie było właśnie to V. Zaczepiam półsłupek. Oczko łańcuszka. Cały czas powtarzamy to samo. Na razie jeszcze nie będzie widać takiego efektu końcowego, gdzie jest ta piramidka, ponieważ mamy cieńszą tą piramidkę. Staramy się robić tak, żeby właśnie kółeczko nam się nie zawijało zbytnio od razu, więc robimy
wachlarzek z jednego półsłupka, czyli tak naprawdę takie V, a za chwilkę jak przejdziemy do dalszych rzędów, to już Wam bardziej wytłumaczę i już będziecie więcej wiedzieć, dlaczego, jak to rozszerzenie będzie wyglądało. Na początek zrobimy sobie właśnie te rzędy przygotowujące do wzoru. Za każdym razem robimy tak samo, czyli Wy jak zaczynacie właśnie swoją próbkę czy sweter, również robimy tak samo. Tylko pamiętajcie, żeby sobie tutaj nie pomylić tej sekwencji, czyli tu, gdzie były półsłupki, teraz jest zamiana wzoru, tu jest teraz właśnie to nasze V, pomiędzy V jest oczko łańcuszka, a tutaj z kolei, gdzie było to V, wbijam się i robię półsłupek. Trzeba sobie po prostu dobrze popatrzeć, gdzie się wbijamy. Później będzie to naprawdę prostsze, bo będzie lepiej widoczne. Na początek niestety mamy zawsze trudniej, ale później się już, zobaczycie, wszystko będzie proste. I tutaj muszę zrobić V. Przyszedł piesek, będzie trochę chrapał. Niestety nie dam rady go nigdzie schować, bo z kolei skrobię po drzwiach. Więc mam nadzieję, że się stęskniliście za chrapaniem również. Ok, i cały czas zobaczcie, robię sobie tak samo. Przechodzę ten rząd z Wami, żebyście tutaj rozróżnili te miejsca, w których ja się wbijam. I znowu tutaj. I tutaj pamiętajcie, że również mieliśmy ostatni wzór, czyli 2 półsłupki, więc muszę tutaj zakończyć na półsłupek, na rozszerzonym półsłupku, czyli na tych moim takim, powiedzmy, wzorze V, tak? Ok, zrobiłam do końca. Oczywiście tutaj na końcu jest V. I popatrzcie, my tak naprawdę zrobiliśmy sobie 2 rzędy, ale zrobiliśmy sobie już pierwszą taką sekwencję z tym naszym wachlarzykiem. Tylko ten wachlarz jest jeszcze wąski, ale on jest tutaj. Ten pierwszy rząd to był wachlarz. Natomiast ten drugi rząd to jest taki rząd przygotowujący pod wachlarz. I teraz tak, zaczynamy trzeci rząd, czyli tak naprawdę zaczynamy ten wachlarz, ale my zmieniamy kolejność, ponieważ chcemy, żeby były na przemian, nie w jednym rzędzie, tylko na przemian. I teraz w tym rzędzie również będę już robiła zwiększenia, czyli tak naprawdę już chcę, żeby troszeczkę ten wachlarz był grubszy, więc zaczynamy od wachlarza, który się będzie składał z 2 rozszerzonych półsłupków, oczka łańcuszka i 2 rozszerzone półsłupki. To jest dokładnie już tutaj, gdzie Wam pokazuję, to jest ten właśnie trzeci rząd. I te wachlarze zawsze zaczepiamy, zobaczcie, w tym naszym V, tutaj, tym, co robiliśmy. I znowu będziemy dokładnie wykonywać ten pierwszy rząd, który tutaj Wam pokazywałam, z tym, że właśnie poszerzony i troszeczkę cofnięty, przesunięty, po to, żeby one leżały właśnie tak nie w równej linii, szły takim zygzakiem, można powiedzieć, ale cały czas będziemy wykonywać to samo. Zmienia się liczba półsłupków, jak również zmieniać się będzie później liczba w kolejnym rzędzie oczek łańcuszka pomiędzy półsłupkiem, ale to powiem Wam już w kolejnym rzędzie. I tak naprawdę, jak sobie przejdziecie przez ten drugi rząd, trzeci rząd, w którym my mamy już powiększenie, zrobicie sobie kilka takich rzędów, później robimy sobie kolejny rząd, w którym na przykład już są 3 półsłupki, to Wy już będziecie na etapie, kiedy możecie sobie oszacować, ile takich segmentów musicie zrobić. Dobra, dosyć gadania. Wracamy sobie do naszego drugiego rzędu. Położę tutaj tą część, ponieważ widzę, że mi wtedy lepiej łapie kolor. I teraz łączenie tutaj. Jak będzie wyglądać łączenie tutaj? Muszę oczywiście zrobić jedno oczko łańcuszka, bo tutaj nie mieliśmy tego oczka łańcuszka. Zaczynaliśmy sobie tutaj jak gdyby od półsłupka, więc robię oczko łańcuszka i teraz wyjmuję ten znacznik i dosłownie w miejscu przed, nie wiem czemu mi tak na różowo, słuchajcie, łapie.
No nie wiem, może będzie lepiej bez światła. Dobra, słuchajcie, czyli w miejscu przed tym półsłupkiem, dosłownie, chyba ten szary powoduje, że mi tak wszystko mieni na różowo, czyli mamy oczko łańcuszka, w miejscu przed półsłupkiem robię sobie tutaj półsłupek. Zobaczcie. A znacznik wpinam na razie sobie tutaj, czyli w tym oczku łańcuszka. I przechodzimy dosłownie płynnie, jak gdyby, tak jak to, co robiliśmy tutaj, tylko że półsłupek było oczko łańcuszka i półsłupek, ponieważ mieliśmy taki rząd przygotowujący, a teraz oczkiem, które pomijamy, to jest tak naprawdę półsłupek. Zobaczcie, czyli tu zrobiłam półsłupek, oczko łańcuszka i tym razem za półsłupkiem jest oczko łańcuszka. Czyli ta sekwencja się powtarza, tylko my zmieniamy kolejność, no i teraz inaczej się też ją zaczepia. Natomiast właśnie w tym V od razu przechodzimy sobie do zrobienia tego naszego wachlarza. I tutaj pomiędzy nie ma żadnych oczek łańcuszka. Jak gdyby jest ta sekwencja i wachlarz. Sekwencja i wachlarz. Tutaj nie dodajemy żaden oczek łańcuszka. Czyli od razu robię narzut i tak jak Wam wspominałam wcześniej, robię już zwiększenie, więc robię 2 rozszerzone półsłupki nawijane, oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu 2 rozszerzone półsłupki nawijane. Czyli robimy dokładnie pierwszy rząd, ale przesunięty i rozszerzony. I znowu, popatrzcie. Szukamy sobie tutaj tego półsłupka, które mieliśmy zrobione. I znowu przed tym półsłupkiem, czyli w tej przestrzeni, robię półsłupek od razu. Tu nie może być żadnego oczka łańcuszka, bo wtedy to połączenie będzie inaczej wyglądało. Tym razem oczko łańcuszka i za tym półsłupkiem bijam się w tą przestrzeń i znowu oczko łańcuszka. I znowu w tej przestrzeni, gdzie jest V, od razu robimy powiększenie, czyli 2 rozszerzone półsłupki nawijane, jedno oczko łańcuszka i znowu 2 rozszerzone półsłupki nawijane. Od razu zaczepiamy w tej przestrzeni, czyli od razu robimy tutaj półsłupek, oczko łańcuszka i za również półsłupek w tej przestrzeni. No i powtarzamy cały czas tak samo. Raz i 2, jedno oczko łańcuszka, raz, 2 i znowu tutaj zaczepiam półsłupkiem, oczko łańcuszka i w tej przestrzeni również półsłupek. A tutaj nasz wachlarz, czy tam piramidkę. Bardziej mi to przypomina taką piramidkę, bo wachlarz jest okrągły, a później my jak zaczepiamy, to on tak idzie na górę jak piramidka. Ok, czyli półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. I tutaj znowu raz, 2, oczko łańcuszka, raz i 2 i tutaj półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek, w środku piramida, budujemy piramidę. I tutaj. Jeszcze dosłownie mi zostało tutaj kilka rzędów. Nie rzędów, tylko oczek oczywiście do wykonania. I zaraz przejdziemy sobie do czwartego rzędu. I czwarty rząd, tak jak wspominałam, to jest tak naprawdę ten, co robiliśmy drugi rząd, tylko w zależności od tego, jaką wielką, szeroką zrobiliśmy piramidkę, musimy zmienić liczbę oczek.
i właśnie się do tego dostosować. To za chwilkę Wam pokażę. No i oczywiście też zmieniamy kolejność, bo drugi rząd musi być troszeczkę cofnięty w stosunku do czwartego, żeby wyszło wszystko na przemień. No ale to idzie bardzo szybko, samemu się zobaczycie, że to się łatwo zmienia. Ok. Patrzymy też na końcu, żebyście sobie nie pomylili, który wzór musicie wykonać jako ostatni, żeby Wam się zgadzała ciągłość. No i oczywiście tu mam ostatnie moje V, więc ja tutaj muszę wykonać moją piramidę, czyli raz, dwa, oczko łańcuszka i raz i dwa. I tu tak naprawdę jest koniec naszego trzeciego rzędu. No i oczywiście musimy sobie go jakoś mniej więcej połączyć, ale tak jak Wam wspominałam, łączę bardzo w taki specyficzny sposób, czyli jak gdyby zamiast połączyć właśnie tutaj z tą częścią, co Wam wcześniej pokazywałam w tym pierwszym rzędzie, że nie łączę z tym półsłupiem, to od razu wbijam się w tą środkową część tego oczka, czyli w tych nieparzystych wzorach, nieparzystym rzędzie, tak jak to jest trzeci. Zamiast połączyć tutaj, łączę sobie w tym środkowym rzędzie po prostu oczkiem ścisłym. I mamy połączone. Następnie wykonujemy ten rząd taki przygotowujący pod kolejny wachlarz, czyli tak jak było tutaj drugi rząd, z tym, że oczywiście musimy wykonać zmienioną kolejność. Ale to też zobaczycie, że będzie bardzo łatwo widać, bo teraz mamy dwa półsłupki pomiędzy, a ponieważ zawsze jak mieliśmy dwa półsłupki pomiędzy, to stawialiśmy tutaj V, więc w tym samym miejscu, gdzie jestem, od razu robię narzut i stawiam nasze V. I to V zawsze w tych nieparzystych rzędach składa się tylko z jednego półsłupka, rozszerzonego oczka łańcuszka i rozszerzonego. Jakby w tym rzędzie nie rozszerzamy naszych wachlarzy. Wachlarze są co drugi rząd i dokładnie tutaj. Tylko w tym rzędzie zmienia się liczba teraz oczek łańcuszka, ponieważ ja wcześniej robiłam wachlarz tutaj z jednego rozszerzonego półsłupka, oczka łańcuszka i z jednego, a teraz mam grubszy, to muszę dodać tutaj dwa oczka łańcuszka, czyli dodajemy tyle, ile mamy po jednej stronie. Zobaczcie, mam dwa, więc dodałam dwa oczka łańcuszka. Następnie wbijam się w środkową część wachlarza, robię półsłupek i znowu dodaję dwa oczka łańcuszka. Tutaj, w tej części, gdzie wykonywaliśmy drugi rząd, dodawaliście pomiędzy półsłupkiem tutaj jedno oczko łańcuszka, ponieważ wachlarz wcześniej składał się z jednego. Oczywiście wiem, że to może być trudne na początek i ciężko zrozumieć, ale zróbcie taką próbkę razem ze mną, dojdźcie do tego momentu, który będzie docelowy i później sami zauważycie, że to jest bardzo proste, że tak naprawdę później się już wszystko powtarza, do momentu, kiedy już przestajemy zwiększać, już naprawdę jest wszystko bardzo proste. I teraz znowu mamy dwa oczka łańcuszka, w naszych przestrzeniach pomiędzy półsłupkami wykonujemy V. I znowu dwa oczka łańcuszka, zaczepiamy w środek piramidę, żeby ją podnieść do góry, dwa oczka łańcuszka, a tutaj V. Oczko łańcuszka, V. Raz, dwa. Raz, dwa. Po tym rzędzie już poczujecie, że ta bluzeczka już jest rozszerzona, ponieważ dosyć sporo ją tutaj rozszerzyliśmy. I na ten moment takie rozszerzenie przez kilka rzędów wystarczy. Ja Wam dokładnie powiem, ile ja zrobiłam takich rzędów, żeby w którym kolejnym rzędzie znowu zaczęłam rozszerzać. Czyli rozszerzanie polega na zrobieniu szerszej piramidki, po prostu szerszej o jeden rozszerzany półsłupek z każdej strony. A potem w kolejnym rzędzie odpowiednio dobranie tutaj tych oczek łańcuszka o tyle, o ile rozszerzyliśmy sobie tą piramidkę. Już tutaj dojdę z Wami do końca.
Raz, dwa. Oczywiście do tego wzoru można by używać słupków zwykłych, ale jakoś bardzo polubiłam te półsłupki rozszerzone, ładniejsze, są pełniejsze i ja zdecydowałam, że będę tak robiła. Oczywiście Wy możecie sobie robić też ze słupkami, czego nie powiedziałam wcześniej, ale akurat teraz mi się to przypomniało. Dobra, zaczynam tutaj już dochodzić do końca i znowu trzeba dobrze popatrzeć, na którym etapie skończyliśmy. Tu zaczepiam, no i oczywiście muszę zrobić 2 oczka łańcuszka, tak? I znowu popatrzcie, jestem w tym miejscu, gdzie mam z jednej strony V, z drugiej strony V, no i oczywiście tą część. I znowu, zamiast połączyć tutaj z tą częścią, zrobiłam sobie tutaj 2 oczka łańcuszka, w taki sposób i od razu zaczepię sobie tutaj oczkiem ścisłym. Można oczywiście oczkiem ścisłym, a można tak naprawdę od razu przejść do wachlarza. To tak jak powiedziałam, to wszystko zależy od tego, jak Wam się też to zapamięta, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że to łączenie może być w każdym rzędzie dosłownie jest inne, w zależności od tego, co mi tutaj po prostu powychodziło. Dobrze, słuchajcie, mamy przygotowaną kolejną część, zrobione 4 pełne rzędy, które tak naprawdę tworzą nam już te piramidki na przemian. Tylko my jeszcze jej do końca nie widzimy, bo ona jest po prostu cieńsza. Natomiast w tej części nie rozszerzam dalej, czyli zobaczcie, mam to kółeczko, ono mi się dalej fajnie układa, nie potrzebuję rozszerzać, czyli w kolejnym rzędzie, no dosłownie tak, mamy tu zrobiony rząd podwójny, tu podwójny, nawet kolejny mam podwójny i kolejny mam podwójny i dopiero na 3 mam zrobione po tak naprawdę, zobaczcie, czyli mam tak, raz, 2, 3, 4 takie rzędy, powiedzmy nie 4 rzędy, tylko 8, bo tak naprawdę trzeba wykonać 8, żeby mieć 4 takie wachlarze, ale 4 wachlarze, piramidy, mam zrobione na szerokość 2 półsłupków rozszerzonych. Dopiero w kolejnym tutaj rzędzie po zrobieniu rozszerzyłam sobie na 3. I właśnie to jest ten moment, w którym Wy musicie sami sobie zdecydować, kiedy sobie rozszerzyć. Jeżeli potrzebujecie mniejszy rozmiar, to możecie ciągnąć jeszcze o kilka rzędów tą mniejszą piramidkę. Wystarczy nałożyć na siebie tą część i sprawdzić, jak się układa. Jeżeli widzicie, że jest za bardzo szeroka, rozszerzona, to nie ma sensu rozszerzać. A jeżeli widzicie, że już zaczyna Wam być ciasno, niewygodnie, że wiecie, że jak podniesiecie rękę, to się wszystko będzie marszczyć, to można to rozszerzenie zrobić o wiele wcześniej. I tak naprawdę ja doszłam tylko do takiego rozszerzenia, gdzie mam na 3 tutaj piramidy, ale tych rozszerzeń może być więcej, bo ta piramidka może mieć również na 4. To wszystko zależy, jakiej włóczki robicie, bo na przykład ja robię z grubej włóczki i nie chcę, żeby ta piramida była taka ogromna, więc wystarczy mi na 3, ale gdybym zrobiła jakiejkolwiek cieńszej włóczki, na przykład takiej niteczkowej, to wiem, że na 3 to by mogło być słaba ta piramidka i starałabym się dojść do rozszerzenia na 4, jakiego końcowego. Czyli my tak naprawdę sami decydujemy o tym, jaka będzie szerokość tej piramidy, w zależności od tego, jak Wam się układa ta bluzka na Was i z jakiej grubości włóczki robicie. Czyli nie ma jednej reguły, sami sobie możecie dobrać, na jaką grubość będzie ta Wasza piramida. Pamiętając, że ona też po praniu może się właśnie w ten sposób rozciągnąć. Moje jeszcze nie jest wyprane, więc po prostu tak wygląda przed wypraniem. Dobrze, słuchajcie, czyli tak jak Wam powiedziałam, zaczynam rząd teraz znowu z wachlarzem po tej stronie. Czyli zobaczcie, ten rząd z wachlarzem, on jest tutaj. On był tylko na jeden wachlarz. Potem był wachlarz z tej strony. No i teraz trzeba zrobić wachlarz z tej strony. Czyli tak, znowu zrobiłam sobie tutaj oczko ścisłe tym razem, ale mogłam od razu na przykład przejść do zrobienia od razu półsłupka. Ale myślę, że tak będzie wyglądać lepiej. I zobaczcie, teraz robię
narzut i tutaj wykonuję piramidę, która już musi mieć tą samą szerokość co poprzedni wzór, czyli na 2. I znowu oczko łańcuszka i piramida. No i tak jak wcześniej, każdą piramidę musimy tutaj osadzić od razu, czyli półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek. I znowu w naszym V robimy piramidę, oczko łańcuszka i piramida. Tak. I oczywiście znowu od razu półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek. Słuchajcie, no tak to wygląda cały czas. Ja już nie chcę powtarzać tej sekwencji. Pamiętamy ją z poprzednich rzędów, jak to wygląda. Piramidka już jest szersza. Już kontynuujemy ten ściek cały czas, czyli ostatni raz w tym V robię moją piramidę. Tu oczywiście zawsze pomiędzy jest oczko łańcuszka. Natomiast tutaj zaraz po piramidzie robię od razu półsłupek w tej przestrzeni, oczko łańcuszka, no i półsłupek. I znowu to samo. Dobra, przejdę jeszcze raz do końca tego rzędu. Jeszcze raz pokażę Wam to przejście. Ok, jestem prawie na końcu. No i tutaj oczywiście zawsze patrzcie, czego Wam brakuje pomiędzy. To jest bardzo ważne, żebyście się nie pogubili, że zawsze sekwencja ma ciągłość, że tak naprawdę zawsze jest wachlarz, zawsze jest coś pomiędzy i jak gdyby to jest wyznacznikiem tego, żeby się tutaj nie pomylić. Czyli tak, ja mam moją piramidę, którą muszę tutaj zrobić teraz półsłupek, oczko łańcuszka, no i tutaj też muszę teraz zrobić półsłupek, tak? I tak jak w każdym tutaj rzędzie mówiłam Wam, że można połączyć na przykład tutaj z tym półsłupkiem, ale ja nie chcę tego łączyć, chcę od razu tutaj przejść do tej przestrzeni. Czyli dokładnie to połączenie to jest takie same jak pierwsze, czyli mimo że robimy 2 rzędy, to tak naprawdę 4 rzędy inaczej łączę. Musicie sobie jak gdyby popatrzeć cały czas na pierwszy, na drugi, na trzeci, na czwarty. To połączenie zgadza mi się z pierwszym połączeniem, bo to wszystko zależy od tego, jak wachlarz idzie. On czasami jest z tej strony i czasami z tej. Dlatego to połączenie jest różne, ale jeżeli sobie opanujecie te wszystkie 4, na przykład możecie sobie zapisać na kartce, że tutaj skończyłam na półsłupku i od razu na przykład przeszłam tutaj do środka, tak? W taki sposób, że sobie na przykład zrobiłam oczko ścisłe. I to jest pierwsze połączenie. Drugie połączenie, tam prawdopodobnie było oczko łańcuszka, już nie pamiętam, ja to też jak gdyby na bieżąco sobie robię i zapisuję sobie tak samo, jak to wyglądało. Ale wtedy, zobaczcie, to łączenie jest bardzo mało widoczne. Naprawdę tutaj praktycznie nic nie widać. Po prostu za każdym razem zapiszcie sobie, jak sobie łączyliśmy ten rząd pierwszy, bo to tak naprawdę teraz, wykonując rząd już 5, to jest jakbyście wykonywali rząd pierwszy, czyli wystarczy sobie zapisać, jak łączyłam rząd pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i wtedy cały czas będziecie to sobie powtarzać. No i teraz jestem oczywiście tutaj w tym miejscu i tutaj pamiętacie, mówiłam Wam, że od razu robię sobie półsłupek, czyli zaraz po oczku ścisłym, po połączeniu jest właśnie półsłupek. No i teraz wykonujemy kolejny rząd, czyli ten, który przygotowuje do następnej piramidki i tutaj, ponieważ w tej piramidce tutaj z tej strony mamy 2 półsłupki, więc muszę zrobić 2 oczka łańcuszka, a w tej przestrzeni przygotować sobie moje V pod następny wachlarz, który będzie po prostu z tej strony. Czyli jeden rozszerzony półsłupek nawijany, oczko łańcuszka i rozszerzany. I znowu, ponieważ po tej stronie mam 2 półsłupki, to muszę zrobić 2 oczka łańcuszka. Półsłupek, 2 oczka łańcuszka. Oczywiście chodziło mi o nie półsłupki, tylko te rozszerzane, ale nazwa jest zbyt długa i czasami po prostu może nie powiem to, co wykonuję. I znowu, raz, 2. I tutaj zaczepiamy w środkowej części półsłupkiem. Raz, 2, a w tej części wykonujemy V. Ok, i znowu dojdę sobie do końca, żeby Wam pokazać, jak będzie wyglądał kolejny wachlarz, na przykład już rozszerzony o kolejne
o kolejny półsłupek z tamtej strony. Oczywiście to jest bardzo proste, bo po prostu wystarczy dodać przy wachlarzu po jednej stronie jeden rozszerzony półsłupek nawijany, ale żeby tutaj było prościej, to oczywiście też to pokażę, tylko muszę sobie przygotować ten rząd pod ten wachlarz. I tak jak wcześniej wspominałam, nie sugerujcie się tym, ile ja robiłam tych rozszerzeń i gdzie, ponieważ sami możecie sobie to dostosować do własnych potrzeb. Natomiast ważne jest, żeby w próbce dojść do ostatecznej szerokości wachlarza, żebyście właśnie wiedzieli, ile nabrać oczek. Po to robimy tą próbkę, żebyście do końca wiedzieli, ile nabrać oczek. I ja tą próbkę, powiedzmy, nie musicie robić aż tak jak ja, że 2 rzędy tutaj zrobiliście po 2 półsłupki. Można wcześniej już rozszerzyć sobie, po to, żeby się wcześniej dowiedzieć, jak to wygląda, ale tak naprawdę jak sobie poćwiczycie, to też się nic nie stanie. Wtedy może szybciej zrobi się sweter bez prucia. Jest taka szansa. Dobra, dojdę do końca. Ok, no i oczywiście tak, zrobiłam sobie tutaj przy wachlarzu półsłupek. Jeszcze raz. Sprawdzamy sobie, jakiej części Wam brakuje, żeby się wszystko zgadzało. Tutaj mamy V, tutaj mamy ten półsłupek. Czyli my tak naprawdę, zobaczcie, jeszcze w tej części musimy sobie zrobić to V tutaj. Zobaczcie, raz, dwa. Tutaj będzie tak nietypowo, ponieważ w tej części, tu gdzie jest to nasze V, tu gdzie są te nasze półsłupki, musimy jeszcze wykonać, dobrze mówię? To się też już pogubiłam? Nie, dobrze, ok. Czyli tutaj w tym V. Ja wiem, że to łączenie może Was mylić, ale jak gdyby jest takie przejście pomiędzy wzorami też i dlatego to tak wygląda, że musimy tu zrobić V. Zawsze starajcie się popatrzeć. Zobaczcie, jest V, jest półsłupek, jest V i jest półsłupek. I tak powinno to wyglądać. I tutaj właśnie w tej części Wam mówiłam, że od razu przechodzę sobie do zrobienia w tej części półsłupka, ale tutaj muszę zrobić jeszcze 2 oczka łańcuszka. Czyli tak, tu robię 2 oczka łańcuszka i dopiero teraz jest tutaj to łączenie, czyli tu robię półsłupek. Zobaczcie. I to sobie zaznaczam tutaj te 2 oczka łańcuszka. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu nie zgubić się we wzorze, żeby zawsze sekwencja się kończyła tak, żeby była kontynuacja. I w tym momencie właśnie tak jest, że jest kontynuacja wzoru, po prostu. I przechodzimy do tego wzoru, oczywiście tak, ja tu zrobiłam półsłupek, ale możecie też zrobić oczko ścisłe, tylko ja jak gdyby przechodzę w ciągłość wzoru. I gdy zrobicie sobie oczko ścisłe tutaj, to jest połączenie. Ale potem na tym oczku ścisłym jeszcze raz w tym samym miejscu trzeba by zrobić półsłupek. Więc ja już nie chcę powtarzać tyle tych oczek ścisłych i wszystkiego, więc po prostu zrobiłam połączenie na zasadzie od razu zrobienia tutaj półsłupka. I to jest jak gdyby już kolejny wzór do kolejnego rzędu, ponieważ w tej części, pamiętacie, robimy półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, tak? I tutaj przechodzimy właśnie do tego wachlarza. I teraz, tak jak Wam wspominałam wcześniej, to od Was zależy, ile sobie zrobicie takich wachlarzy składających się z 2 tutaj tych części. Ja już tu Wam mówiłam, że to były u mnie 4 i dopiero tam w 5 sobie rozszerzyłam. Ale już teraz to rozszerzę, ponieważ nie chcę przedłużać, a chcę, żeby Wam pokazać, jak obliczyć sobie tą próbkę pod odpowiednią liczbę oczek. Więc już tutaj rozszerzę, czyli po prostu w tym moim V przerabiam 3 półsłupki rozszerzone, nawijane, jedno oczko łańcuszka i znowu tutaj 3 półsłupki nawijane i znowu od razu zaczepiam półsłupkiem, oczko łańcuszka, półsłupkiem i znowu tutaj. Raz, 2, 3, jedno oczko łańcuszka, raz, 2, 3 i od razu
półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. I znowu to samo. I tym sposobem dojdę tak naprawdę już do tej części najbardziej szerokiej, na której będę bazowała, żeby obliczyć, ile takich sekwencji muszę sobie stworzyć, od razu nabierając odpowiednią liczbę oczek. Ok, czyli mam oczko łańcuszka. I pokażę jeszcze za chwilkę ten kolejny rząd, właśnie żeby Wam powiedzieć, kiedy wstawiamy już większą liczbę oczek w kolejnym rzędzie. Dobra, dojdę do końca. Ok, i jestem tutaj znowu na końcu, sprawdzam sobie, jak wygląda mój wzór. Oczywiście zaczynałam od tej części, więc brakuje mi tutaj w środku tego wachlarza, więc oczywiście wachlarza, piramidę muszę skończyć tutaj na piramidzie, żeby wszystko się zgadzało. Oczko łańcuszka. Dobra. No i oczywiście mam skończone tutaj na piramidce. A tutaj z tego wzoru mam moje półsłupki z oczkiem łańcuszka. No i zobaczcie, tutaj znowu wypinam sobie ten znacznik i osadzę sobie tą piramidkę tutaj oczkiem ścisłym. Natomiast tutaj przechodzimy do tej części, w której budujemy półsłupek. I teraz znowu albo mówię, można osadzić to tutaj, tą piramidę, albo można osadzić ją od razu tutaj. To od Was zależy, nawet nie musicie myśleć, że to jest błąd, ponieważ tak naprawdę tego nie widać. Ważne, żebyście sobie dobrali taką technikę, jaka dla Was jest wygodna, widoczna, żeby nie pogubić sekwencji i żeby wszystko się po prostu ładnie w ciągłość, w całość układało. No to na przykład ja tutaj zaczepię faktycznie może tą piramidkę już w środku, niech tak zostanie. Mówię, ja chyba nawet nie sprawdzam, czy za każdym razem tak samo łączę. Być może, że za którymś razem źle połączyłam, ale jak gdyby nie ma dla mnie to jakiegoś większego znaczenia, póki wzór ma swoją ciągłość i tak naprawdę też nie do końca widać tych wszystkich połączeń. Dobra, słuchajcie, dokąd robimy takie tak naprawdę bez rozszerzeń? No jak zauważycie, że Wam się tak zwija, skurcza, że znaczy inaczej, jeżeli się zawija i są falowania, to znaczy, że cały czas mamy dużą liczbę oczek i nie musimy rozszerzać. Ale jeżeli patrzycie, że Wam się ta robótka właśnie bardziej zawęża, że ona nie ma falowania, tylko jak gdyby przestaje być kołem i Wam się źle układa, to faktycznie wtedy możecie zacząć robić te rozszerzenia. Natomiast, tak jak mówię, musicie po prostu sobie sami zdecydować, co będzie dla Was wygodniejsze. No i teraz z kolei robię ten sam rząd, co tutaj, czyli muszę tutaj zrobić moje V, które będzie przygotowaniem pod kolejny ściek. I tutaj, właśnie, tu jest zmiana. Pamiętacie, że tu są już 3 półsłupki nawijane, więc tutaj muszę zrobić 3 oczka łańcuszka. Jeśli się tutaj pomylicie i zaczniecie robić 2 oczka łańcuszka, to właśnie może Wam się to wszystko ładnie, znaczy brzydko falować. Dlatego tu jest ważne, że liczba łańcuszek tutaj, oczek, jest równa z liczbą półsłupków tutaj. To jest taka jedyna ważna rzecz i zarówno po tej stronie, jak i po tej. Natomiast tutaj oczywiście V się nie zmienia. I słuchajcie, w zasadzie to by było wszystko, jeśli chodzi o ten wzór, bo tak jak wcześniej wspominałam, Wy możecie sobie sami go dostosować, jaka szeroka będzie Wasza piramida. Pamiętajcie tylko, żeby właśnie zachować tą liczbę oczek w następnym wzorze tutaj na łańcuszku. No i zależy od tego właśnie, jaką wybraliście sobie włóczkę, na której bardziej widać piramidki, na której mniej, w zależności od grubości, więc sobie to możecie łatwo dostosować. Ja jeszcze przerobię ten wzór tutaj i zaraz Wam powiem, jak będziemy sobie liczyć, robić wyliczenia. Natomiast wydaje mi się, że te wyliczenia, no myślę, że można by zrobić też na tym rzędzie lub na rzędzie, gdzie się kończy piramidka, ale wydaje mi się, że może tu być lepiej, bo mamy
równą tą krawędź, więc zaraz dokończę i powiem Wam. No i znowu jestem na końcu rzędu i tak jak wcześniej wspominałam, znowu jest to łączenie, które możemy po prostu wykonać 3 oczka łańcuszka i pominąć sobie tutaj tą część i od razu wbić się tutaj w tą część, ponieważ tutaj tak naprawdę teraz znowu będziemy robić wachlarz i znowu połączyć sobie oczkiem ścisłym. W taki sposób. Ok, mam nadzieję, że nie jest to zbytnio zagmatwane. Ja wiem, że te łączenia mogą sprawiać problem i te zmiany wzoru, ale gdy sobie odtworzycie jeszcze raz ten film pomalutku, powolutku, zaczniecie sobie robić razem ze mną tą próbkę, to sami zauważycie, że to nie jest takie trudne. Wiem, że na początek może sprawiać problem, co ja tutaj robię, ale tylko praktyka czyni to, że możemy coś zrozumieć. Z obserwowania nic nam nie mówi, dopiero praca z szydełkiem na bieżąco, sprawdzanie krok po kroku daje nam takie możliwości, żeby cokolwiek zrozumieć. Ok? Czyli patrzymy zawsze na ciągłość wzoru, żeby się zgadzała, łączymy tak, jak nam jest wygodnie, możemy zawsze łączyć oczkiem ścisłym tą górę, nie ma problemu, nie musicie się przejmować, gdzie co wbić, będzie zawsze łączenie oczkiem ścisłym, gdziekolwiek mieliście zaczęcie wzoru, czyli tak jak na przykład ja miałam tutaj pierwszy półsłupek, już Wam pokażę, zobaczcie. Jeżeli wolicie sobie łączyć, żeby się nie pomylić w taki sposób, to zawsze można go łączyć. Później, żeby przejść do tej środkowej części, można sobie robić oczko ścisłe i w ten sposób przechodzić. Jak najbardziej. Tylko pamiętajcie, że właśnie tworzą się nam później takie zaciągnięte nitki, których ja chcę uniknąć, bo ja nie lubię, jak widać jakiekolwiek połączenia, dlatego ja troszeczkę kombinuję, ale dla osób zaawansowanych, czy dla osób nawet początkujących, które zaczynają od szydełka, wiedzą, że każde okrążenie właśnie kończy się oczkiem ścisłym, a gdy chcemy przejść do kolejnego wzoru, to musimy po prostu przechodzić oczkami ścisłymi tak, żeby dojść do tego środka, w którym my cały czas pracujemy. I na tym to właśnie polega. Dobra, oczywiście to jest kolejny wzór, w którym ja bym tutaj musiała robić znowu piramidę, czyli tutaj znowu mam 3 oczko łańcuszka, no i 3. Oczywiście też można zrobić piramidkę na 4. To już sami zdecydujcie, jak potrzebujecie. I tutaj zobaczcie, ta przestrzeń już jest większa, nie tak jak na początku, więc ją już tutaj widać, gdzieś wbijać. Już jest łatwiej. Powinno być łatwiej na początku, ale początki zawsze są trudne, a później już idzie prosto. Dobra, zobaczcie. Ja w tym momencie doszłam do takiej szerokości, do takiego segmentu, w którym już więcej nie rozszerzam. Dla mnie to było odpowiednie. Nie potrzebowałam większej szerokości piramidy. Być może gdybym miała cieńszą włóczkę, zrobiłabym na 4. Jeżeli macie cienką włóczkę i planujecie z cienkiej, zróbcie na 4 jako ostatni rząd, zanim zaczniecie sobie przygotowywać i wyliczenia pod pierwszy łańcuszek. To jest właśnie wtedy bardzo pomocne, żeby dojść tylko do tego rzędu ostatniego, no bo wtedy się dopiero dowiecie, jaką potrzebujecie uzyskać szerokość. Jeżeli nie dojdziecie do tego ostatniego, to zawsze Wam po prostu będzie ciężko to obliczyć i nie wiecie, jaka będzie ostateczna szerokość. Dobra, słuchajcie, mam to tak zostawione. Budujecie sobie to do momentu, tak jak Wam wspominałam, tej ostatecznej szerokości danej piramidki. I zobaczcie, ta nasza sekwencja, nie wiem, gdzie mam, znalazł się metr. Ta nasza sekwencja, tak naprawdę ta, która się powtarza, to jest ta część, odtąd dotąd. Bo budujemy piramidę, no i budujemy część pomiędzy piramidą, czyli tak jakbyśmy chcieli policzyć, ile taka sekwencja zajmuje, musicie sobie mniej więcej tak to rozłożyć, żeby zbadać, ile to zajmuje. Tutaj zajmuje mi około 4 cm. Lepiej może faktycznie wygląda to przy tej części, ponieważ nie musimy naciągać zbytnio, tylko tutaj też staramy się wybrać sekwencję. No i tutaj faktycznie wychodzi 4 cm. Czyli ja już wiem, że jeden taki segment daje mi 4 cm. No i teraz musicie sobie dokonać pomiarów własnej ciała. Czyli zobaczcie, nasza bluzeczka składa się oczywiście z takiego koła, może to być nie do końca koło, półkole.
Teraz patrzymy na bluzeczkę zgiętą, czyli przód bluzeczki, tak? No może to nie jest idealne. Tak wygląda moja bluzeczka po zgięciu. Będziemy... O, czyli tak naprawdę mam teraz bluzeczkę położoną na pół. No i Wy musicie sobie obliczyć, ile potrzebujecie tutaj na tą szerokość, jak również na rękawy. Ta szerokość musi być całkowita w obwodzie, więc to nie może być tak, że liczycie sobie tylko pierwszą część. Ja na przykład jak robię sweterki czasami na 50, czasami na 48 na szerokość jednego panelu. No to załóżmy, że skoro ta szerokość jednego panelu jest 50, to następnego panelu też jest 50. Już wiem, że w obwodzie na przykład muszę mieć 100. Jeśli chodzi o obwód rękawów, to tak naprawdę różnie. Czasami mam 35 cm, czasami 40, zależy czy chcę mieć szersze czy węższe. Chodzi o to, żeby pod pachą, w miejscu gdzie macie najszerzej, żeby się właśnie ta ręka zmieściła. Możecie sobie to zmierzyć centymetrem. Wiadomo, że tam nie ma 40 cm, jeśli chodzi o mnie, tylko po prostu czasami ten rękaw wolę jak jest luźny, a czasami wolę jak jest dopasowany. No i jak wiem, że w obwodzie na przykład potrzebuję 35 cm z jednej i z drugiej strony, to wiem, że muszę te wartości do siebie dodać, czyli jakieś 70. Czyli tak naprawdę, zakładając taką najszerszą wersję tej bluzeczki, potrzebowałabym około 170 cm. Ale to nie jest jeszcze tak do końca, ponieważ te 50 jest luźne i też zależy od tego, czy chcę mieć luźną bluzkę, czy chcę mieć bardziej taką obcisłą bluzkę. Więc ja tak zakładam, że nawet jak uzyskam między 160 a 170, to i tak się mniej więcej zmieszczę i tak sobie podzielę. Dodatkowo pod ramionami mogę jeszcze sobie ją rozszerzyć, więc jeżeli jest ciut za wąska, to jeszcze mogę sobie ją zwiększyć. Czyli zobaczcie, jak przyłożycie sobie teraz, przyłożyliśmy sobie już centymetr i wiemy, że, gdzie ta karteczka moja? Tutaj. Przyłożyliśmy sobie ten centymetr i wiemy, że jeden segment zajmował nam 4 cm. I w dalszej części oczywiście szukamy liczbę segmentów, czyli liczbę takich segmentów, które nam będą potrzebne. Pamiętajcie, że ten jeden segment to są tak naprawdę 4 oczka łańcuszka. Ja to później powiem, ale na razie skupmy się na tych segmentach. Czyli tak, nie znamy liczby segmentów, ale znamy już cały obwód, łącznie z rękawami, jednym, drugim, no i tej części środkowej. Ja powiedziałam Wam, że najszerszym miejscu to by było 170, ale tak naprawdę ja wiem, że pod rękawem jeszcze mi się rozszerzy, dlatego że pod rękawem dokładam jeszcze jeden segment, czyli tak naprawdę o jeden segment będę miała szerzej, czyli o 4 cm z jednej i o 4 cm z drugiej strony, więc mogę wziąć tą liczbę mniejszą, bo jeżeli wezmę tą większą, to bluzeczka mi się jeszcze bardziej rozszerzy. Ja zakładam, że zawsze łączenie, rozdzielenie tego rękawów z panelami zawsze powoduje dodanie dodatkowo jednego segmentu, ponieważ musimy, jak gdyby, ja to Wam za chwilkę pokażę, musimy nadbudować sobie część w taki sposób, żeby pasowała nam i zawsze ta jedna część tego segmentu dojdzie nam. Zobaczcie, bo jak będę rozdzielała rękaw, w momencie, kiedy mam tu piramidkę i tu piramidkę, to muszę zbudować pomiędzy piramidką jeszcze tutaj tą część mniejszą, ale na razie jest mniejsza, ale później ona będzie piramidką, czyli tak naprawdę można założyć, że to będzie około 4 cm rozszerzenie pod pachą, zarówno to rozszerzenie dojdzie do panelu głównego z jednej strony, a później, gdy będziemy obrębiać rękaw, też dojdzie do rękawa, więc czasami lepiej troszeczkę wziąć mniejszą liczbę tych oczek, żeby po prostu mieć pewność, że nie będzie za szeroki. No chyba, że chcecie mieć szerszą bluzeczkę, to możecie wziąć szerszą, albo po prostu coś pomiędzy, na przykład 165, 166. To tak naprawdę sami zobaczycie, jak zaczniecie robić tą bluzeczkę, że można ją jeszcze troszeczkę poszerzyć. Ja tutaj wezmę tą liczbę 160, bo ona się będzie mi łatwiej tutaj dzieliła. Czyli zakładając, że chcę uzyskać 160 cm już cały obwód, to gdy skorzystamy z metody matematycznej na krzyż, czyli pomnożymy to razy to, no to 1 razy 160 to jest oczywiście 160 i podzielimy sobie przez 4, czyli później dzielimy przez tą liczbę, to 160 na 4 to jest 40. I zobaczcie, wyszła mi liczba segmentów.
nie oczek, segmentów. Czyli muszę mieć 40 segmentów, żeby uzyskać szerokość 160 cm. Pamiętajcie, że to też jest około. Najlepiej taką próbkę jeszcze wyprać, jak macie jakąś rozszerzoną włóczkę, która się rozszerza. Czyli tak naprawdę w obwodzie całego koła powinna mieć 160 cm, tak? I to się rozdzieli na 40, słuchajcie, 40 segmentów. Ale ja Wam podawałam wcześniej, że ja sobie nabrałam, mam 34 segmenty. Wynika to z tego, że mam grubszą włóczkę tutaj, w tym przypadku. Te wyliczenia dotyczą cieńszej włóczki i mniejszego szydełka, czyli zrobiłam sobie tutaj na Alizabella i już widzę, że po prostu ta włóczka przez to, że jest cieńsza, mniejszym szydełkiem pracuje, no to potrzebuje więcej segmentów i tak będzie za każdym razem, gdy będziecie potrzebować nakładać segmenty na niższą, cieńszą włóczkę. Natomiast gdy będziecie wybierać grubszą włóczkę, to liczba segmentów będzie malała. Dlatego ja mam 34 segmenty. I co teraz robimy z tymi segmentami? No tak, przede wszystkim to musi wejść liczba parzysta, bo 40 segmentów mnożymy razy 4, ponieważ to są oczka. Jeden segment to są 4 oczka łańcuszka, czyli 40 razy 4 daje nam 160 oczek łańcuszka. To jest ta początkowa liczba, tutaj tą, którą musicie nabrać. I teraz tak. Może się zdarzyć, że oczywiście Wam wyszła liczba nieparzysta, w ogóle jakaś po przecinkach, na przykład gdy weźmiemy sobie, i żeby sprawdzić, ja Wam wcześniej powiedziałam, że 160 oczywiście tutaj mnożyliśmy, jest 40 razy 4 daje nam 160, więc 160 dzieli się przez 4, ale żeby mieć pewność, zawsze też dzielimy sobie przez 8, no bo wiadomo, wtedy musimy mieć jak gdyby parzystą liczbę tych sekwencji, ale samo to, że ta liczba sekwencji jest już parzysta tutaj po tych wyliczeniach, wynika, że jesteśmy w stanie sobie rozdzielić na nasz panel, bo na przykład mając 40 segmentów do dyspozycji, ja zawsze wolę robić sobie tak, że mam 40 segmentów do dyspozycji, dzielę sobie przez 2, czyli mam 20 i próbuję ustalić tą liczbę, część na przód i część na rękaw. Jest mi tak prościej, ja to później Wam powiem, że to tak naprawdę będziemy sobie centymetrem mierzyć. I na przykład tutaj sobie zostawiam 8, a tutaj sobie zostawiam 12, tak? Tutaj zostawiam 12, tutaj zostawiam 8. Może to być również liczba nieparzysta. Może tutaj być 13, tutaj może być 7. Ale mamy do czynienia już z segmentami, czyli podział segmentów w tej części już może być nieparzysty. Cała liczba segmentów musi być parzysta, bo gdybyśmy mieli na przykład 41 segmentów, no to jak jeden segment rozdzielić, gdzie go dodać? To jest logiczne, że nie możemy. No ale gdy nawet zrobicie 41 segmentów razy 4, to Wam też wyjdzie liczba, która po prostu nie będzie liczbą podzielną przez 8. 164 już nie będzie podzielne przez 8. Zobaczcie. Dlatego mówiłam na początku, że musi to być też liczba podzielna przez 8, bo wtedy daje nam parzystą liczbę segmentów. Ale gdy zrobicie takie wyliczenia i wyjdzie Wam już parzysta liczba, to już jesteście w domu, nie musicie nic zrobić. No ale jak jeszcze Wam, tak jak powiedziałam na początku, może się zdarzyć, że na przykład te wyliczenia wyjdą Wam po przecinku, czyli dalej jeden segment to jest 4 cm, a załóżmy, że zrobimy sobie na 170, tak jak tutaj chciałam, czyli znowu mamy to razy to, czyli to jest 170 przez 4. No i tutaj już sobie użyję kalkulatora, żeby oczywiście się nie bawić w matematykę. 170 przez 4 wychodzi 42. No i pół. I co robimy? No oczywiście to pół ignorujemy. Zostawiamy sobie tylko 42, bo z kolei 42 jest liczbą parzystą, to jest liczba segmentów, więc 42 razy 4 to jest oczywiście 168. 168, a 168 również dzieli się przez 8. Natomiast gdyby Wam wyszła liczba 41,5, to musicie albo zaokrąglić do 42, albo
albo zaokrąglić do 40. Pamiętajcie, że zawsze wybieramy parzystą liczbę segmentów. I teraz zaokrąglenie do przodu oznacza, że będziemy mieć więcej o jeden segment, więc będzie po prostu szersza bluzeczka. Tutaj będę miała bardzo zbliżoną sytuację, że te 42 segmenty nie wyjdą mi poza 170. Natomiast jeżeli bym zaokrągliła do 40, no to już mi na pewno się zmniejszy szerokość bluzeczki. Więc pamiętajcie też, że jak gdyby dlatego ja tutaj podałam taki przedział między 160 a 170. Stwórzcie sobie taki przedział, żebyście sobie mogli dopasować taką liczbę segmentów, żeby była parzysta. Ona nigdy nie wyjdzie idealna, ponieważ jeden segment ma 4 cm, a potrzebujemy parzystą liczbę segmentów. Ok, mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, jeżeli macie ten sam rozmiar co ja i ta sama włóczka, to możecie sobie nabrać te 136 oczek łańcuszka. I ja już oczywiście mam tutaj przygotowaną tą część, ale ponieważ dawno nie nagrywałam, okazało się, że się rozgadałam i film jest zbyt długi, więc muszę go podzielić. Więc oczywiście kończymy na wyliczeniach. Możecie sobie dopasować swoje wyliczenia, a ja oczywiście zapraszam Was na część drugą, gdzie pokażę całą resztę. No oczywiście muszę przypomnieć sobie, jak robić krótsze filmy. Także do zobaczenia, pa pa!